zbliża i wyruszam znowu w świat. Więc pakuję swoje graty i już robię drogi szmat. Wiele rzeczy już widziałem i zmieniłem kilka aut. Jednak coś mnie zatrzymało, może serce, może żart. Mały domek nad jeziorem, a na plaży właśnie ty. Pierwszy raz się zakochałem, tak wspaniale było mi. Wakacyjna ta przygoda, tak zaczęła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, tryska miłość w sercu mym. Wakacyjna ta przygoda, tak zaczęła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, tryska miłość w sercu mym. Długie noce i spacery, czułe słowa, piękne dni, wielkie plany i marzenia nagle prysły w sercu twym. Wakacyjna ta przygoda, tak skończyła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda, tak skończyła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, odpłynęła z prądem gdzieś. Usiłuję jeszcze wejść, chodzę i zastaję pustkę, a na stole krótki wiersz. Wakacyjna ta przygoda, tak skończyła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda, tak skończyła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda, tak skończyła właśnie się. Jak w strumieniu bystra woda, odpłynęła z prądem gdzieś. Wakacyjna ta przygoda, wakacyjna ta przygoda. Jestem sobie świerszcze, na skrzypcach gra. Mam też dziewczynę, wymyśliłem sam. Ona tańczy mi, ja na skrzypcach gram. A gdy już śpi, grywam sobie sam. Ona tańczy mi, ja na skrzypcach gram. A gdy już śpi, grywam sobie sam. Nie mam już dziewczyny, nawet pośród snu. Szukam jej wśród kwiatów, szukam pośród psów. Ona mnie nie słyszy, co ja za nią dam. Prąd od ją zabrał, jestem teraz sam. Ona mnie nie słyszy, co ja za nią dam. Prąd wody ją zabrał.
zagra. Mam złamane serce, odłamałem stan. Grywam wieczorami, nikt nie słucha mnie. Jestem ślepy starcem, jest mi bardzo źle. Grywam wieczorami, nikt nie słucha mnie. Jestem ślepy starcem, jest mi bardzo źle. Jestem sobie świerszczem, na skrzydłach gram. Mam złamane serce, odłamałem sam. Grywam wieczorami, nikt nie słucha mnie. Jestem ślepym starcem, jest mi bardzo źle. Grywam wieczorami, nikt nie słucha mnie. Jestem ślepym starcem, jest mi bardzo źle. Jestem ślepym starcem, jest mi bardzo źle. Jestem sobie świerszczem i na skrzypkach gram. Mam złamane serce, okłamałem psa. Jestem ślepym starcem, nikt nie słucha mnie. Gadam tu od rana, jest mi bardzo źle. Siemano, siemano, siemano. Witam w tłusty czwartek 8 lutego 2024. Siema Radosław Langner, siema Roller, siema Fruktozaur, siema Punkrock Polska, siema Zaksoja, siema Kutebaniarz, siema Grzegorz Burtan, siema DG. Poproszę w kolorku Amaretto. Nie znam w kolorku Amaretto. Czy to też jest Brutal? Siema Fox on Rails, siema Amish Kiszka, siema Fruktozaur. Fruktozaur znaczy. Siema Avatar DM, siema Roller. Siema Skudłaty. Czy Król Karol nadal ma raka? Tak, mam nadzieję, że przy okazji krwawi mu dupa. Muszę tutaj tak, trochę bardziej. Tak, dobrze, tak. Siema Emmet, siema Bartolomeus, siema Gosia, siema Rojwak Adlozi, Izolda Kawior. Siema NM, siema Julo. Julo mi ostatnio podesłał, że słuchajcie, jeden z członków, być może lider, nie pamiętam. Siema Habota w gronie followersów.
Zmarł zespołu Brutal. Członek zespołu Brutal zmarł. I tam jego rodzina mówiła, że chłop śpiewał disco polo i dorobił się na tym tyle, że później został biznesmenem. Także jak mówiłem wam, że na początku lat 90. disco polo na Suwalszczyźnie było powiązane z mafią, to miałem rację. Siema Bajas, siema Twaszkie. Siema Rozbójnik Rumcajs, siema Patryk Oczadły, siema Melvin 161, siema Kapes Roka, siema potężna spółdzielnia pączków z ananasem. Wszystkiego najlepszego z okazji tłustego czwartku. Spółdzielnia pączków z ananasem, potężna. Melvin to nie był Janusz Laskowski, to był zespół Brutal. Siema Chris Dobbs, siema Kapi, siema Anarkidusza, siema Pola Lola, siema Armisa 3L, siema, kto tam jeszcze się objawił? Kacper Czerwonka, siema, Joanna Labaster, siema, Aki, siema, Devan Kevan, siema, Rafał Lenart, Andrzej Mietki, siema, siema, Jachim W. Twaszkie przypomina, że jutro w Sejmie bardzo tłusty piątek. Jaki projekt obywatelski lubisz najbardziej, wariacie? Tam chyba jakaś homofobia będzie czytana, no nie? Siema Marcin Gajda, siema DG, siema Kufelek X Kufelek X nawet. Siema Amisz Kiszkę, to już mówiłem. Siema Łukasz Chorodecki, któremu Twitch się zesrał. Siema Staszek Michał, siema Dziwny Pies, siema, o Gosia pozdrawia z drogi na Podlasie, dzień dobry. Siema Michał Oleś. Twaszkie pyta, jakaś homofobia? Nawet dwie. Stop gender i zakaz parat równości, ale będzie wesoło. Wojciech Wernicki, siema. Siema Grzegorz Janoszka. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja Państwu powiem tak. Zażenowany, niepyszny, jak zmyty, skonfudowany, skonsternowany, speszony, skrępowany, zaambarasowany, zdetonowany, zdeprymowany, zmieszany, zakłopotany, onieśmielony, niepewny, niewyraźny, niezdecydowany, nieswój, niepyszny, to już chyba mówiłem, spięty nawet, oszołomiony, zakłopotany, zgłupiały. Byłem tym, co działo się wczoraj w polskim Sejmie, a w zasadzie przed polskim Sejmem. Myślałem niedawno mówiliśmy sobie w programie, znaczy ja mówiłem o tym tutaj, że na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono, no nie? Siema Żaba Morton. I kurde, byłem przekonany, że jak już do tego dojdzie, do tego szturmu Kamińskim i Wąsikiem na Sejm, to że ja będę rozbawiony, zabawiony, rozerwany, wesół, ubawiony. I nie było tak. Właśnie Twaszkie, nawet Macierewicz wykurwiający Gonga Kamińskiego mnie nie bawił. Powiem wam szczerze. To było tak żenujące to wszystko, że czułem się jak wtedy, kiedy twój wujek na rodzinnym zjeździe, ten twój wujek, wiesz który, ten co zawsze jeden kieliszeczek za dużo wypija przy stole, zaczyna mówić o polityce i
Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Albo jak wtedy, kiedy twój drugi wujek, ten wiesz który, opowiada żart, a tobie jest głupio trochę, żeby się nie zaśmiać, zwłaszcza, że jest cała rodzina przy tym i nie powiesz mu, kurwa wujek, ej, anarkidusza, ale weź trochę zbastuj z tymi, kurwa, narkotycznymi tejkami, dziękuję. I ten twój wujek opowiada ten żart, a ty tak robisz takie hehe, hehehe, he, he, okej, okej, dobrze. No nie, słuchajcie, to jest tak kurwa już, to już zaszło tak daleko, że, znaczy tak, ja się, z jednej strony to dobrze, że to się dzieje, bo tak mi się wydaje, bo mam z tyłu głowy coś takiego, że może ludzie, którzy jeszcze gdzieś tam sympatyzują z tą partią, mają takie, okej, dobra, to nie ma sensu. Roller, dokładnie, ten wujek, co po 5 kieliszkach za dużo mówi do twojej siostry, żeby pannica usiadła na kolanko. To jest ten wujek. I kurde, mam właśnie z tyłu głowy to, że być może niektóre osoby, które z tą partią sympatyzują, trochę otworzą oczy i zobaczą, że to jest po prostu kręcenie dymu dla kręcenia dymu. Ale z drugiej strony mam takie, że może kurde część tych osób jeszcze bardziej się utwierdzi w swoim fanboyowaniu, takim twardym, betonowym, a z drugiej strony czy odczucia co do tego osób, które są twardym, betonowym elektoratem mają znaczenie, skoro one i tak są już twardym, betonowym elektoratem? Kurczę, nie wiem. Mam nadzieję, że jesteśmy bliżej tej pierwszej opcji, że trochę osób pootwiera oczy i zobaczy, że to jest kręcenie dymu dla kręcenia dymu. Zwłaszcza, że mam wrażenie, i chyba sondaże też tak mówią, jeśli jakieś są, że okopanie się Prawa i Sprawiedliwości na tej właśnie górze i umieranie na tej właśnie górze raczej nie przynosi im jakichś wzrostów sondażowych. To ważkie, skąd taki pomysł? Oni żyją w zapędlonych latach 80., rzeczywistość opisują językiem z karnawału Solidarności. No i nadal jest to największa partia w tym kraju, w parlamencie, no nie? To jest kurwa pojebane, że widzisz, jakie fikoły wykręcają, fikoły, które są takim iściem w zaparte, ale takim durnym iściem w zaparte totalnie, które nie wydaje się być jakkolwiek skuteczne, a potem uświadamiasz sobie, że to jest nadal największa siła w parlamencie, która przed chwilą przez 2 kadencje rządziła krajem i nadal ma swojego prezydenta. I myślisz sobie, kurwa, to społeczeństwo nie zasługuje na nic dobrego. To społeczeństwo zasługuje na wszystko, co je spotyka. To społeczeństwo jest samo sobie winne. To społeczeństwo należy zaorać i postawić od nowa. Czy to możliwe? Nie ma chyba takich narzędzi. Więc kurczę, wydaje się, że w takiej codziennej walce politycznej jakieś sensowniejsze byłoby chociażby grzanie tematu CPK ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale z jakiegoś powodu wolą mieć więźniów politycznych. Pierwsi w historii więźniowie polityczni, którzy zostali uwięzieni przez prezydenta kraju, który ich więził. Łukasz, jaki victim blaming? Kto robi victim blaming? Ja robię victim blaming? Kogo z victiming blamingowałem? Gosia, skoro europeizacja Polaków się nie udała, to może germanizacja. Nie mam z tym problemu. Będę miał BMW na emeryturze i podróż dookoła świata. Fajnie.
Kapi, PiS mogło kurwa grać na CPK i biednych Polaków, victim blaming. Kapi, PiS mogło kurwa grać na CPK i by zyskali tak samo na Atomie, a najgorsze, że widać tam było zmiany narracji, na przykład Macierewicz chciał trochę zmienić front na bardziej konserwolew, ale nie, kurwa. Wydaje mi się, że Żubrze, od kogo okradłeś hot take, że lepiej było im się skupić na CPK. Czy to jest hot take? Czy to jest hot take? Po prostu ta kwestia z CPK ma jakiekolwiek znamiona konstruktywności. I może dlatego nie chcą w to pójść, no nie? Może po prostu przez 8 lat, ponad 8 lat w zasadzie, robienia polityki na straszeniu ludzi wyimaginowaną niemiecką okupacją, uznali, że cokolwiek, co się Mateusz Noga, że cokolwiek, co nosi znamiona konstruktywności, już właśnie z tego powodu nie ma sensu. Może rzeczywiście są już na tym etapie, że pojawia się pomysł, jak w tym komiksie zmemowanym, że ktoś mówi coś konstruktywnego na takim zebraniu i zostaje wyjebany przez okno, no nie? Więc może tak to wygląda. Zbychu mówi, żeby lajki zostawiać, albo w dziób. Tak, słuchajcie, tak. O, widzę, że muszę zaśpiewać za 20 zł. Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę. Kurde, mam wrażenie, że nawet nie znam melodii tego. Nie mam melodii. Co to za więzień polityczny? Co nie miał rozjebanego ryja, połamanych kończyn i gwałtu, tępym przedmiotem mówi roller. No tak, tam pamiętam, że Suski wczoraj mówił coś o tym, że szturmowali Sejm dopiero teraz, po kilku dniach, ponieważ odpoczywali po torturach. Odpoczywali po torturach. Czekajcie. Śmiało podnieśmy sztandar. Muszę melodię sobie ogarnąć, bo ta melodia warszawianki dla mnie zawsze była trudna. Jest jakieś karaoke? Kurwa. Nie widzę na czacie Marysi, więc chyba mogę śpiewać. Nie, kurde, nie, to... kurde... ta melodia jest czymś, co mi, kurde, rozmydla głowę. W sensie, jak mam to śpiewać, to ta melodia wydaje mi się nie do zaśpiewania. Wiecie o co chodzi? To jest spoko, ale kurde... Właśnie, to ta druga. To jest Warszawianka 1905, jo. Czy ona ma łatwiejszą melodię? Chyba tak. Podnieśmy sztandar nasz w górę, choć burza wrogich żywioł wyje, choć nas dziś gnębią siły ponure, chociaż niepewne jutro niczyje. O, bo to sztandar całej ludzkości, to hasło święte, pieśń zmartwychwstania, to tryumf pracy, sprawiedliwości, to zorza wszystkich ludów zbratania. Naprzód Warszawo, na walkę krwawą, świętą a prawą, marsz, marsz Warszawo,
Naprzód Warszawo, na walkę krwawą, świętą a prawą, marsz Warszawo, marsz. Ej, nieźle. Nieźle. Myślałem, że życie w 80 to obciach mówi... Ej, nie widzę na tym tleniku. Kurwa, muszę zmienić tło. Kapes Rocka. Myślałem, że życie w latach 80 to obciach, ale widzę, że archeologia się dobrze trzyma. Brawo, towarzyszu, przechodzisz dalej. Teraz będzie mi chodziło. Dobrze. Rozbójnik Rumcajs Marysia pewnie poprawia po malarzach teraz. Sufit, jo. Także tak, słuchajcie. Siema Lewacki Bełkocie. Tak, wiecie co mnie jeszcze zażenowało ostatnio? Czekajcie, może znajdę to bezpośrednio na Instagramie, jak nie to wjedziemy screenami, które też mam gdzieś tam. Zażenowało mnie... Kurwa, zażenowało mnie prawie tak samo jak szturmowanie PiS-u, znaczy Sejmu przez PiS. Zażenowało mnie, słuchajcie, na temat.pl. Na temat.pl to jest taki byt, który funkcjonuje od wielu lat zupełnie poza moją świadomością. Nie ma tego na ich Instagramie. W takim razie to jest na moim niestety portalu, którego nie wolno nazwy wymawiać. Słuchajcie, być może widzieliście, być może nie. Portal na temat wystartował z nowym projektem medialnym. Krzysztof Wójczak, naprzód Wojtusiu, zjedz dziś śniadanie, by pełno w brzusiu. Bardzo ładne. Właśnie, Zbychu, jutro MŻ-tu Mazurkę. Kurwa, może by w piątek wieczorem zrobić na żywo. O, cześć Marysia. Może by zrobić na żywo jutro Żukowską z Mazurkiem w piątek wieczorem. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja w tym czasie szukam tego, co chcę wam pokazać odnośnie portalu na temat, ponieważ było to dosyć spektakularne, moim skromnym zdaniem. Tak, już mam. Czy na temat dalej należy do Lisa? Czy na temat dalej należy do Lisa? Bo przyznam, że nie sprawdzałem tego, a to może być istotne w tym kontekście. Mam nadzieję, że tak, bo to pasuje mi do narracji. Słuchajcie, na temat publikuj na temat i zgarniaj tipy. Weź udział, uwaga autorze, weź udział w naszym nowym projekcie, pisz artykuły na dowolny temat związany z twoim doświadczeniem, ale zgodny z naszymi wartościami. Będziesz mógł zarabiać na napiwkach zostawionych przez zadowolonych czytelników. Tu wszystko zależy od ciebie. Nie tylko napiwki. Pisząc dla nas zyskujesz promocję najlepszych artykułów na naszej stronie głównej i w social mediach. Twoje bio będzie widoczne pod każdym twoim artykułem. Możesz budować społeczność wokół swoich tekstów. Zostań naszym gościnnym autorem i zarabiaj na napiwkach. No. Nie ma, ile mogę realnie zarobić na napiwkach? Nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko zależy od tego, jak popularne i dobre będą twoje teksty. Pamiętaj jednak, że napiwki to raczej symboliczne kwoty w ramach podziękowania. Słuchajcie, taki Uber tylko dla piszących. Nie jeżdżących na rowerze, ale dla piszących. Będziesz pisać teksty, bo lubisz? Na temat będzie kusiło hajs na reklamach, na twoich tekstach?
Taka wytwórnia kontentu Januszeksowa. A ty może zarobisz na napiwkach, jak ci się uda. Jak zbudujesz społeczność wokół swoich tekstów. Czy można gorzej? Czy można gorzej? Czy można bardziej próbować nasrać Polakom do ryja? Znaczy próbować pewnie można. Próbować pewnie można. Wasze komentarze na ten temat. Krzysztof Wójczak, Late Stage na tematyzm, Emmet, ale Janusze, DG, wiemy kto by tam pasował do publikowania, XD, dziennikarz śledczy, Aleksandra Szelkiewicz, pan zbyt łaskawy, siema Aleksandra, Zbychu, ja pierdolę, Mietczyński, ale bezczelnie, kurwa, siema Mieciu, Joanna Alabaster, ja jebę. Także tak, słuchajcie, no także tak, wytwórnia kontentu waszymi rękami, żeby pan Tomasz Lis miał za darmo. Pan Tomasz Lis ma mieć za darmo od was. Słuchajcie, ja bym kiedyś, kurde, zaprosił tych naczelnych, którzy tam się podpisali pod tym swoimi twarzami. Zaprosiłbym ich, ale kurde, znowu, jak z panią Fliperką, spaliłem się, bo powiedziałem o tym publicznie. Tu jest naczelny Michał Mańkowski i wicenaczelna Milena Bryła. I bym ich zaprosił i powiedział, no wystartowaliście państwo z takim projektem ostatnio na temat i tutaj pojawia się takie moje pytanie. Czy was pojebało? Czy was pojebało? Czy wy jesteście poważni? Czy... Kurwa mać! Kurwa mać! Tważkie, lol, wpisujesz w dowolny AI felieton Gadomskiego na temat pokolenia Y na rynku pracy i cyk, wysyłasz gotowe, zapominasz, wpisujesz kolejne polecenie dla AI, nie wiesz kiedy masz społeczność, nie wiesz nawet kiedy masz społeczność na temat. Ej, słuchajcie, to jest kuszące. Zrobić z tego taki projekt, żeby opierdalać to czatem GPT i wysyłać tam i wrzucać w takiej formie. I dobra Marysia, czekamy na ciebie. Gosia, i tak dziwne, że nie padło, będziesz mieć do portfolio. Bez kitu. Powinno jeszcze być, że powinieneś cieszyć się, że możesz publikować na temat w takim potężnym portalu. Zaksoja, Janusz Filipiak approves. Otóż nie, Janusz Filipiak nie aprobuje. Bo nie żyje. Roller, drodzy państwo, z racji waszego ostatniego pomysłu chciałbym zapytać, czy wiecie, że do srania służy kibel, a nie ludzkie ryje? Tłumacz Adam, to już nagminne na YouTubie, dosłownie Content Mills. Tak, więc kurde, zrobienie z tego takiego projektu opierdalamy teksty na temat AI, to jest dobry temat, kurde, na film na YouTube'a. Myślę, że można by taki pierdolnąć. Uber Right, mówi Lewacki Bełkot, dokładnie. Michał Tomasik, siemano, dzień dobry, jeśli to dzień dobry jest szczere, to wybaczam spóźnienie. Zresztą kim ja jestem, żeby rozliczać was ze spóźnień, jak wczoraj znowu nie było mnie na streamie. Tak, i słuchajcie, wiecie co jeszcze jest piękne na temat? Na temat w ogóle wczoraj objawiło się mojemu wzrokowi 2 razy. Emmet też ma dobry koncept, widzę. Zadzwoń i zapytaj, czy nie chcieliby pisać dla ciebie artykułów w zamian za donaty od widzów. No, bez kitu. Ej, piszcie mi artykuły, ja je będę czytał na głos na swoim streamie i będę wam dawał to, co w tym czasie widzowie zdonatują. Kacper Czerwonka pisze, że jest kolejka po piczki. To jest bardzo śmieszna literówka dnia. Jest taki fanpage literówka dnia, już robię screena i tam wyślę, że jest dzisiaj kolejka po piczki z okazji tłustego czwartku. Temat na film, jak zostałem lipkowym publicystą. No, dobrze mówisz, Drakana, siemano w ogóle. Gosia, ale to jeszcze musi być zgodne z ich wartościami. Wolność dziennikarstwa, wolni od umowy o pracę, wolni od wolności słowa, wolni od wynagrodzenia. Mieciu mówi, ja dzisiaj oglądałem shorta z Matczakiem, jak mówi na temat, że nie ma czegoś takiego jak kult zapierdolu.
To tak jak księża mówiący, że nie ma czegoś takiego jak kościelna pedofilia. Twaszkie. Ciekawe, czy gdyby po prostu przykleić tekst Gadomskiego z 2000 roku, to ogarnęliby. Ciekawe, Twaszkie, ciekawe, czy gdybyś wrzucił tekst Gadomskiego sprzed paru lat i gdyby go opublikowali, ciekawe, kto beknąłby za plagiat. Czy redakcja publikująca tekst, czy jego autor. Ciekawe. Więc to jest trochę tak jak z kiedyś była taka inba o to, że na jakimś profilu facebookowym jakiejś marki poleciało bardzo śliskie odniesienie historyczne. Nie pamiętam, jaka to była marka, być może jakaś alkoholowa. I chyba to było coś w stylu, że dwóch typów niesie typa nasranego i podpis był Janek Wiśniewski padł i zrobiła się inba. Siema Ewa. Zrobiła się inba o to i zrobiła się o to też sprawa w sądzie chyba. W każdym razie jakiekolwiek koszty poniosła z tego tytułu autorka obrazka, a nie agencja, ani marka, które ten obrazek opublikowały. A to dlatego, że autorka posta nie była związana z pracodawcą umową o pracę, tylko była na umowie o dzieło, no nie? Więc w związku z tym, albo na B2B, więc w związku z tym cała odpowiedzialność za to, mimo że było to akceptowane na iluś tam poziomach oczywiście, zarówno w agencji, jak i u klienta, cała odpowiedzialność spadła na tę jedną osobę. To było już dobrych kilka lat temu, prawie dekadę. Emmet pyta, czy będzie gość dzisiaj. Nie będzie dzisiaj gościa. Kapi, inba była o to, że był podpis, że niby powrót z imprezy, a zdjęcie powstawiało jakichś powstańców. Dobrze mówisz, to było tak. Że to było zdjęcie jakichś powstańców z któregoś z polskich powstań, a podpis był, że powrót z imprezy. Faktycznie tak. Balmora House mówi, że to była reklama wódki wyborowa bodajże. Tak mi się wydaje, tak, dobrze mówicie. Dwaszkie, wpisujesz polecenie dla AI, felieton Waldemara Kuczyńskiego na temat Pinocheta, wysyłasz, sprawdzasz, czy PN na temat dyrektora jest zgodny z wartościami redakcji. Dyktatora, przepraszam, no. Ewa, czy będzie pączkowanie na ekranie? Nie jestem zaopatrzony w pączki jeszcze. W pączki, ale właśnie, miałem jeszcze wspomnieć, co jeszcze na temat odjebało, bodajże wczoraj się to odbyło, kurde, gdzie ja to mam? A, już wiem, gdzie ja to mam, tutaj tam. Słuchajcie, na pewno słyszeliście o tym, że Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, najpiękniejszy Radek w Polsce, powiedział rasistowskie gówno na antenie TVP, rasistowskie gówno w kontekście tak zwanej afery wizowej, afera wizowa. Jan Kurpiński, dzień dobry, przypominam o lajeczkach. Słuchajcie, Jan Kurpiński przypomina o lajeczkach, więc mi nie pozostaje nic innego, jak podpisać się pod tym przypomnieniem. Tak, Radek Sikorski powiedział rasistowskie gówno w kontekście afery wizowej, o tym, że zmieniono skład etniczny naszego kraju. Ja mam takie pytanie, co do chuja wafla. Mało tego. Powiedział, że zmieniono skład etniczny naszego kraju bez decyzji MSW czy państwa. Co to w ogóle znaczy? Jeśli to nie jest rasistowskie gówno, to co to jest? Twaszkie. Przecież on był w Afganistanie i ma żonę Amerykankę i jest uśmiechniętym europosłem. To musiał być przebrany bosak. Ja myślę, słuchajcie, że Radek Sikorski jest od zawsze przebranym bosakiem.
mimo że jest fajny, europejski, uśmiechnięty i zachodni. Ja pamiętam, że bardzo śliskie i mega... Inaczej, jeśli pytacie mnie, czym jest toksyczna męskość w przestrzeni publicznej, to ja przypominam sobie od razu o tym, jak komendant Szymczyk rozjebał komendę granatnikiem. To co zrobił Radek Sikorski? Wrzucił na Twittera zdjęcie, czy tam filmik z wyrzutnią rakiet. Kurwa, jakby jak małego pindola mentalnie trzeba mieć, żeby robić takie rzeczy, no nie? Jak małego pindola trzeba mieć, żeby robić takie rzeczy. I to jest prawda, że Sikorski jest teściem Wiśniewskiej. Nie wiem, czy jest teściem, to słyszę pierwszy raz. Natomiast wiem, że w jej sztabie wyborczym był jego ktoś o nazwisku Sikorski i było to nazwisko Sikorski nieprzypadkowe. Także tak, na pewno nie wiem, czy tutaj zachodzi zięciostwo, ale na pewno jest jakaś relacja rodzinno-towarzyska, no nie? No i słuchajcie, co robi na temat? Kiedy Sikorski opowiada rasistowskie gówno, to co robi na temat? Na temat robi to, że pisze o tym pani Natalia Kamińska w artykule pod tytułem Sikorski ostro podsumował aferę wizową. Sikorski ostro podsumował. Właśnie nie wiem, czy ma męża. Może ten Sikorski właśnie to po prostu jej chłopak, albo po prostu coś tam. Może tak jak mówi Ewa, osoba potencjalnie zięciowska. Słuchajcie, afera wizowa w zeszłym roku przez kilka tygodni była na czołówkach mediów. Nowy Sejm powołał już komisję, która ma zbadać, co dokładnie wydarzyło się za czasów PiS w MSZ. Nowy szef tego resortu wyraził właśnie mocne zdanie w tej kwestii, mówiąc, że zmieniono nam skład etniczny naszego kraju. Nie, pani Natalio Kamińska, to nie jest mocne zdanie w tej kwestii. To jest rasistowskie gówno. To jest rasistowskie gówno, a nie mocne zdanie w tej kwestii. Ja wiem, że pani Natalia pewnie miała mały wpływ na sam tytuł. Natomiast no, w artykule nie pada fraza rasistowskie gówno. Nie pada. Szukaj frazy rasistowskie gówno. Nie pada. Nie pada fraza rasistowskie gówno w artykule o wypowiedzi Radka Sikorskiego. A powinna. Zwłaszcza, że może właśnie raczej nie powinniśmy się tego spodziewać. Co jest w sumie jednoznaczne, bo jednocześnie powinna paść i jednocześnie nie powinniśmy spodziewać się, że padnie, ponieważ nowy polski rząd nadal uprawia rasistowską i antyludzką generalnie politykę kryzysu humanitarnego na białoruskiej granicy. Myślę, że powinniśmy zacząć używać takiej frazy: polityka kryzysu humanitarnego, czyli utrzymywanie stanu kryzysu humanitarnego zgodnie z europejskimi wytycznymi, bo niestety to nie jest tak, że w Polsce dzieje się rasistowskie gówno i polityka kryzysu humanitarnego dzieje się w całej Unii Europejskiej przy aktywnym udziale Frontexu na przykład. Tak jak mówi Francesco na czacie, może jesteśmy rasistami, ale teraz przynajmniej uśmiechnięci. Radek Sikorski, konserwatywny szur polski. Tak. Kurde, gdybym był lepszy w research, to bym zrobił research o powiązaniach polskich uśmiechniętych lipków z naprawdę skrajną prawicą, czyli organizacjami typu Opus Dei, no nie? Eskuduaty, całe szczęście, że nie zmieniono etnicznego składu narodu. Kurwa, bez skitu. Bez skitu. Dlaczego nie powiedział etniczny skład narodu? Ja pierdolę. Ja już mówiłem wam wielokrotnie, że nienawidzę i chciałbym, żebyśmy odeszli od
pojęcia narodu, w ogóle w ogóle od używania słowa etniczny w polityce, no nie? Ej, kurwa. Słuchajcie, od razu mi się to kojarzy z ludobójstwem w Gazie. Z ludobójstwem w Gazie i też wczoraj ukazał się artykuł w Wyborczej. Ukazał się wczoraj artykuł w Wyborczej, w którym padły w ogóle też popierdolone słowa. Artykuł o tym, że Hamas nie zgadza się na rozejm, no nie? Że Hamas nie zgadza się na rozejm, czyli tak. I tam pada takie zdanie z kolei. Terroryści z Hamasu, a to też wam pokażę, żeby tak nie czytać w pustkę. Terroryści z Hamasu odpowiedzieli na ofertę rozejmu złożoną przez Izraelczyków za pośrednictwem amerykańskich i arabskich mediatorów. Poza wymianą izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów domagają się izraelskich sił z Gazy, coś co wydaje się nierealne. I tutaj są dwie rzeczy, kurwa, w tych dwóch zdaniach są dwie rzeczy. Masz rację, Avatar DM, że nie możemy zrezygnować ze słowa etniczny, bo musimy mówić o czystce etnicznej dokonywanej przez Izrael. Słusznie. Słuchajcie, zauważcie to. Po pierwsze, izraelscy zakładnicy, ale palestyńscy więźniowie. No nie? Czyli Palestyńczycy trzymają izraelskich zakładników i terroryści z Hamasu, wiadomo, ale już Izraelczycy mają palestyńskich więźniów. To jest jedno. A dwa to, że Hamas domaga się wycofania się izraelskich sił z Gazy, co gdzieś wydaje się nierealne. Czyli jak tutaj zauważył Sylwester, znany bloger, unikam tej frazy znany bloger, bo kojarzy mi się z Tomaszem Pińskim, przedstawiającym na swoim kanale Tomasza Wiejskiego. Dzień dobry, jest z nami Tomasz Wiejski, znany bloger. Tak, warunki, na które Izrael nie chce się zgodzić, są po prostu nazywane postulatami nie do spełnienia. I koniec, i tyle. Domagają się wycofania izraelskich sił z Gazy, co dziś wydaje się nierealne. Aha, i chuj, koń zwalony. Także słuchajcie, w takim miejscu jesteśmy. Tomasz Piński powiedziałem? Jan Piński, dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Także słuchajcie, w takim miejscu jesteśmy, gdzie zmieniono w ramach afery wizowej zmieniono skład etniczny naszego kraju. Powodzenia tam, Krzysztof Wójczak w robocie. No to jeszcze mamy takie różnicowanie strony izraelskiej i palestyńskiej. Oczywiście strona palestyńska to terroryści z Hamasu tylko i wyłącznie, których można zabijać, kiedy leżą w szpitalu, pomijając wszelkie jakieś humanitarne konwencje. Panki, dzień dobry, widzę, że dzisiaj czytamy zakazany portal, ale tylko trochę. Zbychu, przypominam, że Sikorskiemu zmieniono stan walutowy portfela, jak był w Europarlamencie. Siema Marysia. Właśnie, trzeba jeszcze przypominać sobie i jaki skład etniczny miał wtedy jego portfel. Kurde, padła propozycja ostatnio na Twitterku, żebym ja zrobił. Dlaczego, kurwa, taki ze mnie komuch, widzicie, że próbuję scedować na was robienie mojego odcinka. Żebym zrobił odcinek o Sikorskim i kusi mnie to. Myślę, że dzisiaj zacznę robić albo o Sikorskim, albo o fliperach. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni może się uda. Dobrze, Michał Kozłowski. Ale kurwa, żona Sikorskiego jest Amerykanką i Żydówką. To jak ona tu przyjechała i dostała obywatelstwo, to ona też zmieniła skład etniczny polski osobiście. A nie, sorry, jest biała. No widzisz, Michał Kozłowski, sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Pankrok Polska, lipkizm wybielający Izrael i odczłowieczający Palestynę. Tak, w tym świecie żyjemy i lipkizm dbający o skład etniczny kraju. Gosia, no co, czatem współtworzymy kanał, to prawda, czatem i komentarzami.
Kudłaty, czy możemy raz w miesiącu robić streama z tylko pozytywnymi newsami, albo raz w roku, jeśli będzie za trudno? Nie mogę obiecać. Nie mogę obiecać. Nie mogę obiecać. Ale mam gdzieś zapisany wywiad z Zandbergiem. Panki, prawdziwi streamerzy mówią w liczbie mnogiej, tak? Dobra, to będę mówił w liczbie mnogiej, że zrobimy taki odcinek. Ej widzowie, zrobimy taki odcinek. Skowyt tutaj przypomina, że lajkami, także słuchajcie, nie krępujcie się, zostawiajcie łapcy w górę. Tłumacz Adam, jest kanał Positive Leftist News. O, słuchajcie, z pozytywnych newsów to Tucker Carlson kurwą jest, co? Słuchajcie, nie dość, że chłop pojechał zrobić wywiad z Putinem w ramach mówienia ludziom prawdy o wojnie w Ukrainie, to jeszcze puszcza to na swoich mediach, dosłownie swoich mediach społecznościowych, Elon Musk, bojownik o wolność słowa. Słuchajcie, ja nie widziałem tego filmiku, na którym Tucker Carlson opowiada, dlaczego pojechał do Rosji. Może go obejrzymy. On trwa 4 minutki tylko. Co wy na to? Janina Petelczyc, uszanowanie serdeczne. Co wy na Tuckera Carlsona? Tym bardziej, że czasami bywa z nami tutaj na czacie Matt. Nie wiem, czy jest dzisiaj, ale Matt na tym przeklętym portalu, którego nazwy nie wymieniamy przed południem, wrzucił info wrzucił info ze screenami, że w 1941 roku któraś z zachodnich gazet robiła wywiad z akwarelistą, tylko że to był wywiad poprzedzony komentarzem, a na końcu było posłowie prostujące wszystkie kłamstwa akwarelisty, które w tym wywiadzie padły. A myślę, że przy okazji Tuckera Carlsona robiącego wywiad z Putinem nie mamy tego typu historii. Po prostu Tucker Carlson mówi, że jedzie robić wywiad z Putinem, bo należy mówić prawdę o wojnie w Ukrainie. Gdzie jest Tucker Carlson? Jest. Mam. Słuchajcie, ja nie widziałem tego, a chcę to zobaczyć. To trwa 4,5 minuty. Zobaczę, co mówi Tucker Carlson. Na koncie Ilona Muska. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. Kumacie to? Kumacie to? Chłopse jedzie robić wywiad z Putinem i argumentuje to tym, że trzeba mówić prawdę ludziom. Kurwa. But they should know. They're paying. Bo to jest dziennikarstwo. Dawanie Putinowi... Bo to nie jest tak, że oni dadzą Putinowi się wypowiedzieć i będą go prostować później. Nie będzie tak. Jestem w stanie postawić na to więcej niż 2 złote. For much of it. Zbychło, miałeś okazję wspomnieć na streamie o Dudzie i jego wypowiedzi o Krymie? Tak. Mówiliśmy o tym w wtorek albo w poniedziałek. In ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a huge Zapytajmy na jeźdźcy, co tam słychać na wojnie. No dokładnie. disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West. Ale nie mogę się doczekać wyborów w Stanach, muszę wam powiedzieć. Nie chcę was straszyć, no nie? Ale kurwa mać. Marysia,
Pamiętaj, że miałeś do Sephory iść wczoraj. that 80 years is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes, they are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. Like Yet shit! the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media Marysia, nie mam nic na swoją obronę. To prawda. Jestem hamem. Nawet jestem ze wsi do tego. outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Nie, Ukrainian dobra, President nie, słuchajcie, kurwa, nie. Nie. To bezcelowe. Czy to przypadek, że są żółte napisy? Pyta Francesco von Macbeth. Myślę, że nie jest to przypadek. Słuchajcie, Elon Musk, oprócz tego, że ten film, który oglądaliśmy teraz, jest jeszcze jedno zdanie, kurde, dawaj, mówiłem G. Jedno zdanie? Kurwa. Dziwne, ale okej. Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky. Okej, to było jedno zdanie jeszcze. Tak, Elon Musk, słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie, kim jest Gina Carano. Gina Carano była chyba już zawodniczka MMA, takiego prawdziwego MMA, nie celebryckiego MMA. I przy okazji grała w Mandalorianinie w pierwszym bodajże sezonie. I Gina Carano została wyjebana z Mandalorianina za swoje niepokorne wypowiedzi na temat ruchu Black Lives Matter, albo też antysemickie wypowiedzi, takie jak na przykład Żydzi byli bici na ulicach nie przez nazistowskich żołnierzy, ale przez swoich sąsiadów, nawet przez dzieci. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że aby dojść do punktu, w którym bla. No generalnie takie negowanie prawdy historycznej o zagładzie, że oni sami to sobie zrobili. No i została wyjebana z tego Mandalorianina za tego typu wypowiedzi. No i postanowiła pójść do sądu, sądzić się z Lucasfilmem. A co za tym idzie z Disneyem. No i słuchajcie, Elon Musk finansuje ten proces przeciwko Disneyowi. Czy była w Deadpoolu? Nie wiem, chyba nie widziałem Deadpoola. Już pokazuję po twarzy. Więc słuchajcie, czy to jest lobbying, czy to jest antysemicki lobbying? Elon Musk, który przed chwilą był w Auschwitz, przed chwilą był wstrząśnięty tym, że doszło do takiej tragedii i jak mogło do tego dojść? To jest zawsze to samo, co robią liberalne elity, kiedy mówi się o zagładzie, o Oświęcimiu, o Holokauście. To jest właśnie takie, jak mogło do tego dojść? No jak mogło do tego dojść? Jak mogło do tego dojść? Ludzie ludziom zgotowali ten los, proszę Państwa. Jak mogło do tego dojść? Srak, moi mili, srak. A teraz po swojej wizycie razem z synem technomechanikusem Elon Musk finansuje pozew Giny Carano przeciwko Disneyowi, który wywalił ją z serialu za negowanie prawdy historycznej o Holokauście. Przeczytałem ostatnio artykuł w Krypolu. Słuchajcie, nie jest tak, że często czytam artykuły w Krypolu, ale jak już czytam artykuły w Krypolu, to zwykle są to przedruki Sławoja Žižka.
I kurde, powiem wam, że no Žižek jak coś powie, to już powie, no, to już powie. To jest bardzo mądry chłop, czytajcie Sławoja Žižka, chyba że akurat jest coś o osobach trans, wtedy może lepiej nie. I chcę wam zacytować kawałeczek. Kurde. Bo ten tekst odnosi się i do historii zagłady, i do Palestyny. A tu muszę się zalogować. Cyk, 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 cyk. W ogóle bardzo mi się podobało, jak Žižek w tym tekście po pierwsze porównał sytuację w Gazie do gentryfikacji. W ogóle taki jest tytuł, gentryfikacja Gazy. I tak, mamy tutaj dwa zajebiste cytaty. Po pierwsze, w posłowie do zbiorczego amerykańskiego wydania Rozejmu i czy to jest człowiek, Primo Levi podkreślał, że Holokaustu nie da się zrozumieć, przy tym wprowadził rozróżnienie na rozumienie i poznanie. Nie możemy zrozumieć nienawiści, ale możemy i musimy zrozumieć, skąd ona bije. O ile rozumienie jest niemożliwe, poznanie jest konieczne, bo to, co się stało, może zdarzyć się znowu. Wynoszenie ataku Hamasu do rangi nieprzedstawialnego zła, aktu dzikiej wolności, nie mającego żadnych konkretnych przyczyn, stanowi więc przeciwieństwo postulatu Lewiego. Przecież stale bombarduje się nas przedstawieniami okrucieństwa Hamasu, a jednocześnie nakazuje patrz i trwóż się, nie myśl, nie analizuj. To jest moim zdaniem największy błąd, jaki zachodnie społeczeństwo popełniło po II wojnie światowej, gdzie uczymy historii w taki sposób, że nie staramy się dojść do tego, dlaczego powstała III Rzesza i dlaczego doszło do II wojny światowej. Uznajemy to po prostu za zło i na tym się kończy. I dlatego nie wyciągamy z tego żadnych wniosków. Pozwalamy, żeby ta historia się powtarzała w pewien sposób, nie zauważając tego. Możesz być dzisiaj nazistą, mieć nazistowskie poglądy, możesz być rasistą i tak dalej, jednocześnie odcinając się od nazizmu, bo nazizm był zły, my nie jesteśmy nazistami, my tylko mamy prawo nie chcieć, żeby etnicznie zmieniać etniczny skład naszego kraju. To jest to, co podkreślam zawsze w kontekście słów Auschwitz nie spadło z nieba. Lipki lubią właśnie się tym pałować, tymi słowami, stawać w zadumie, kiwać mądrze głową i mówić, jak mogło do tego dojść, to ludzie ludziom, jak do tego mogło dojść. A potem ci sami ludzie mówią o tym, że zmieniono skład etniczny naszego kraju i wpuszczają jednych uchodźców, bo są biali, a drugich wypierdalają na Białoruś, bo biali nie są. Więc tak, z jednej strony wrzucanie takich ataków, jak atak Hamasu, czy jak Holokaust, po prostu do worka zło, jest po pierwsze nieuczciwe wobec wielu grup, ale też jest niebezpieczne wobec nas samych tak naprawdę. Ważkie. Wczoraj pisałem to u Kościelaka na streamie. Nazizm albo faszyzm jest dopiero, kiedy ludzie maszerują w mundurach po ulicach, wcześniej nie. To prawda. Miałem też wątek tego typu w opiniotwórczym programie o charakterze egalitarnym wielokrotnie. Na przykład, kiedy Samuela Górska z Konfederacji, Siema Dziewic, wypowiadała się o tym, że ona nie chce w Polsce gejów, Żydów, etc. I miałem taki odcineczek o tym, jak bogaci, ustawieni chłopcy, synowie swoich ojców bronią tej wypowiedzi w ramach wolności słowa i bronią Samueli Górskiej jako ofiary nagonki w internecie
i na słowo nazizm czy faszyzm robią takie: ej, ja tu nie widzę flag ze swastykami. Ja wtedy mam takie: kurwa, synek. Nie ma takiego pierdolenia. I drugi cytacik z tego tekstu Žižka, który sobie zachowałem. Pozostaje problem, jak naprawdę utrzymać przy życiu zachodnie dziedzictwo emancypacji. W Niemczech często powtarza się hasło nigdy więcej, oznaczające, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie doszło do kolejnej zagłady. Jak jednak niedawno napisał Franco Berardi w niepublikowanym tekście: z punktu widzenia Niemców słowa nigdy więcej należy interpretować tak: po zabiciu 6 milionów Żydów, 2 milionów Romów, 300 000 komunistów i 20 milionów Sowietów, my Niemcy będziemy bezwarunkowo bronić Izraela, bo Izraelczycy nie są już wrogiem rasy wyższej, ale do niej należą. Oczywiście możemy to sobie rozszerzyć z Niemców na tak zwany Zachód pisany wielką literą. Tłumaczy Adam, powodzenia w robocie. Na cały Zachód pisany wielką literą, czyli zachodnią Europę, Stany Zjednoczone, i trochę taką manifestacją tego, o czym tutaj Žižek pisze w tym cytacie, jest właśnie to, jak taki Trzaskowski podświetlał Pałac Kultury i Nauki na flagę Izraela, a ten przeklęty Węglarczyk, który nigdy nie był tytanem intelektu, ale jakoś został naczelnym Onetu, pisał ten swój zasrany felieton o tym, że powinniśmy bezwarunkowo stać po stronie Izraela, bo tym jest dzisiaj miara człowieczeństwa. Ludzie nie patrzą na mechanizmy, ludzie nie patrzą na paterny, nie patrzą na nietolerancję, na rasizm, etc. Ludzie tylko patrzą na to, że skoro w II wojnie światowej najbardziej pokrzywdzeni byli Żydzi, to dzisiaj musimy za wszelką cenę stać po stronie Izraela. Nawet jeśli Izrael zajmuje się dosłownie, jak sam przyznaje, robieniem drugiego Holokaustu. Jak sam przyznaje ustami swoich oficjeli. Także, kochani, no tak, nie mogę doczekać się Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta w USA ponownie. Pamiętacie, jak ludzie odtrąbiali zwycięstwo, bo Joe Biden wygrał wybory? Jak wszyscy cieszyli się, że zło zostało pokonane? No nie zostało, bo w Stanach połowa społeczeństwa nadal jest fanami Donalda Trumpa, podważa wynik wyborów, etc. I to nie jest coś, co zostało rozwiązane. To jest coś, z czym będziemy musieli się mierzyć. My wszyscy, my jako Zachód, raz, że mamy podobne problemy w swoich krajach z prawicowymi populistami, a dwa, że jako Polska, bo zależymy od Stanów Zjednoczonych, w których nie jest zbyt stabilnie i w których kurde, Donald Trump, nawet jeśli nie dojdzie do władzy, to no będzie jeszcze robił dym, chociażby w ramach kampanii wyborczej. Marysia donosi, że połowa osób nie dała łapek w górę, więc kurde, hej, co jest? Kurde, co jest? Muszę napić się kawy i zmienić temat na coś lżejszego. Na pewno mam coś lżejszego w zanadrzu, no nie? Na pewno mam coś lżejszego w zanadrzu. Janina Petelczyc, jakbym uczyła w szkole, to bym ten fragment żubra od Žižka do teraz puszczała uczniom codziennie. Generalnie polecam Žižka. Žižek, ja kocham Žižka, no nie? Žižek, kurde, oprócz tego, że czasami pisze i mówi mądre rzeczy, to czasami nawet jak mówi niemądre rzeczy, sprawdzić, czy akurat nie o osobach trans, okej? Nawet jak mówi niemądre rzeczy, to lubię je czytać, bo robią mi ciepło na serduszku. Bo Žižek jest optymistą, ja jestem pesymistą
I jak czytam Žižka, który mówi, że w końcu będzie dobrze, bo musi być dobrze i będziemy mieli międzynarodowy komunizm, chociażby w formie, tak pisał przy okazji pandemii, chociażby w formie jakiejś międzynarodowej współpracy dotyczącej ochrony zdrowia, to mam takie, jeśli tak oczytany chłop jak Žižek mówi, że może być optymistą, to może są szanse, że będzie dobrze. Potem okazuje się, że się mylił zwykle z tym optymizmem, bo no tak było w pandemii, no nie? Tak było w pandemii. Napisał tę pandemiczną książkę, z której wynikało, no, że tak naprawdę pandemia to jest szansa właśnie na taki Žižkowo rozumiany komunizm, czyli jakąkolwiek formę współpracy międzynarodowej, a 2 miesiące później, może trochę więcej, napisał książkę Dlaczego do tego nie doszło i czyja to wina. Więc no tak, czasem jest niepoprawnym optymistą, ale i tak ciepło mi na serduszko robi ten jego optymizm. Anarkidusza, Żur, czy jesteś typem, co lubi czytać prawicową fantastykę, by poczytać, jak to lewica rządzi światem? Nie, słabo mi wchodzi fantastyka w ogóle w ostatnich latach. Mietczyński, zrób debatę o CPK z całym sobą. Ty słuchaj, Mieciu, ja o CPK nie mam zdania, no nie? Nie mam zdania, bez kitu. Tak jak wszyscy mówią, Usagi, dzięki. Tak jak wszyscy ostatnio mówią, że murem za CPK, ja nie wiem, ja się nie znam, nie mam zdania. Mogę powtarzać za nimi, że tak. Widziałem nawet ostatnio, było wytykane na przeklętym portalu posłance Matysiak, że była przeciwko CPK, a teraz jest za CPK. Ja nie wiem. Tłumacz Adam, myślałem, że czytasz to jego głosem, Ewa Sniff. Słuchajcie, jak przedwczoraj Kościelak mi napisał tutaj na czacie, żebym poudawał Žižka, dzisiaj albo wczoraj śniło mi się, że udaje Žižka, no nie? First of all. Rewo, nawet gdy Biden wygra, to jest starcem, który nie wie, co się dzieje. No spoko. Trump też. Myślę, że jednak Biden jest bardziej stabilny, w sensie taki przewidywalny jako prezydent niż Trump, no nie? No. Jakby obaj są chujami, umówmy się. Prezydenci USA nie są dobrymi ludźmi. Nie zostaje się prezydentem USA za bycie dobrym człowiekiem, ale no jednak myślę, że wolę Bidena od Trumpa. Generalnie czuję się bezpieczniej. Kirej, zrób debatę Biden versus Trumpa, potem opublikuj listę tych, którzy nie przyszli. Tak, widziałem ostatnio wczoraj ten post kanału Zero, że ludzie nie chcieli rozmawiać. Na początku jest lista ludzi, którzy nie chcieli rozmawiać i miałem takie, ciekawe, czy też jestem na tej liście, bo też nie chciałbym rozmawiać o CPK z kimkolwiek, bo nie mam zdania o CPK. Mieciu, ja też. Ogólnie ta ogólnonarodowa debata o CPK wygląda jak jakiś zaplanowany rozdział ze scenariusza. MG. CPK mnie uświadomiło, że nie jestem sekciarzem i jest mnie w stanie ktoś przekonać z bycia przeciw na za, bo przedstawił argumenty. Chyba ten sam case co Matysiak. Spoko, jakby spoko. Niech się dzieje. Co do CPK, to ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć tylko dlaczego PiS tego nie grzeje, żeby mieć jakąś konstruktywną narrację, no ale to już mówiłem, że być może nie mają ochoty robić czegokolwiek konstruktywnego, bo tak się nie, bo kto tak robi, dajcie spokój. Kto tak robi, dajcie spokój. Tak, na pewno mam jakiś lżejszy temat jeszcze pod koniec, słuchajcie, na pewno mam, na pewno tak. Grzegorz Braun z mównicy sejmowej wypowiadał się przeciwko jakiejś tam chankowej koalicji. Brawo panie Hołownia, fajnie mieć konfederatów w prezydium Sejmu.
A właśnie, słuchajcie, a propos Szymona Hołowni. Słuchajcie, a propos Szymona Hołowni i trzeciej drogi. Musimy sobie powiedzieć jasno o Jakubie Żulczyku, który głosował na trzecią drogę. I mówię o tym nie bez powodu. Po pierwsze, warto o tym przypominać. A po drugie, pozwolę sobie tutaj pokazać screenik z gilotynowego fanpage'a. Dlaczego ten screenik jest jakiś taki kurde z dupy? Czekajcie. Muszę zmienić. Generalnie pokażę wam screenik z gilotynowego fanpage'a, na którym jak już mogliście... Tylko muszę go przyciąć inaczej. O. Jak już mogliście zauważyć, pojawia się Jakub Żulczyk, który jest murem za CPK. Tak, Marysia, jest fanpage gilotynowy też, no. Myślę, że za jakiś czas streamy będą też streamowane na Facebooka. Zobaczymy, czy przyniesie to jakieś ciekawe efekty. I generalnie, słuchajcie, Jakub Żulczyk jest za CPK, jak widzimy. I w czerwcu 23 roku trzecia droga mówiła, nie zbudujemy CPK, no nie? I pomijając już samo zdanie na temat CPK, słuchajcie, Jakub Żulczyk pokazuje mi, że tak jak widzicie to, napisałem na Facebooku gilotynowym, intelektualne elity, w tym kurwa grajdole zwanym Rzeczpospolita Polska, nie są w stanie zagłosować w zgodzie z własnymi poglądami, kurwa. Nie są w stanie zagłosować w zgodzie z własnymi poglądami, albo nawet w miarę w zgodzie z własnymi poglądami. A potem ludzie wychodzą, takie właśnie oświecone wielkomiejskie lipki i mówią wam, że wybory powinny być tylko dla ludzi z wyższym wykształceniem. Albo przed wyborami powinno się robić testy na iloraz inteligencji. Po to, żeby plebs się nie wpierdalał wam w wyniki wyborów i wtedy na pewno już nigdy nie wygra PiS. I kurwa... siema Radio Anarchia, bardzo dziękuję. I kurwa, ludzie, którzy głosowali na ten zasrany PiS, przynajmniej głosowali a. w zgodzie z własnym interesem, b. w zgodzie z własnym światopoglądem. Być może A plus B. A Jakub Żulczyk głosował na trzecią drogę, bo nie wiem, bo ma tam kumpla może, albo Hołownia jest piękny, no nie wiem, po prostu. I kurwa, chłop głosował na trzecią drogę, przyznał się do tego publicznie i nie wolno mu o tym przypominać. Mam nadzieję, że jest mu choć trochę głupio, bo oprócz tego, że jest za CPK, którego to CPK nie chce trzecia droga, to jest również za aborcją, której trzecia droga również nie chce. Jest przeciwko Kościołowi, walczy z Kościołem aktywnie Jakub Żulczyk, a trzecia droga nie. O właśnie, dobrze tutaj Francesco jeszcze podpowiada na czacie, że przed wyborami też postulują ludzie że aby otrzymać czynne prawo wyborcze, potrzebne są też testy, badania psychiatryczne, bo przecież na PiS głosowano w tej przeklętej choroszczy. I oni to wychodzą i mówią bez żadnej bez cienia żenady, no nie? Jako adwokat diabła chciałem zaznaczyć, że Żulczyk mógł głosować na trzecią drogę, bo bardzo podobały mu się inne postulaty. Chciałbym kiedyś usłyszeć jakie. Bo ja słyszałem, że głosował na swojego kolegę Kobosko i tyle. Michał Oleś, na przykład bardzo niskie podatki przedsiębiorcze, celne. Tak, Mieciu mówi, że ludziom wmówiono w pewnym momencie, że trzeba na nich głosować, bo matematycznie to się opłaca. Chyba nawet sam Tusk przed samymi wyborami wspomniał, że jak chcecie głosować na trzecią drogę, to spoko.
Kamil Filipek, będzie spotkanie z Żulczykiem, na które dostałem zaproszenie, mam chęć tam pójść, żeby go o to zapytać. Błagam cię, zrób to. Błagam cię, zrób to. I pozdrów go od redakcji opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna. Możesz nawet podać się za członka redakcji, jeśli to w czymś pomoże. Narysuję ci legitymację prasową. Panki głosował, żeby odsunąć PiS o władzy. No właśnie, od władzy. Rot. Żulczyk głosował na trzecią drogę, bo nie lubi młodzieży lewicowo-twitterowej. To też jest w ogóle, to też jest ciekawy case, bo zauważyłem, Marysia Malczewska, tak, jesteś członkinią redakcji. To jest ciekawy case, bo zarówno Giełzak z dwóch lewych rąk, jak i Ziemowit-Szczerek też wpadają bardzo często w podobny ton, gdzie zaczynają pisać jakieś teksty, felietony, długie posty na Facebookach o tym, że lewica w Polsce coś tam, że lewica w Polsce coś tam, na podstawie tego, że ktoś ich obraził na Twitterku, no nie? Jakby, kurwa, ludzie kochani, czy wy jesteście pierdolnięci? Czy wy jesteście pierdolnięci? Zbychu i pozdrów też od samca beta, którego nikt nie słucha. Zbychu, przekaż samcowi beta, że muszą być konsekwentni, że muszą przejść do przodu, spełniać marzenia, a będą niepowstrzymani. MG i Jakub Wencel. Tak, Jakub Wencel z Wyborczej. Moja teoria jest taka, że Jakub Wencel to jest Marcin Dobski Gazety Wyborczej i nikt nie zmieni mojego zdania w tym temacie. Uwaga, Lewacki Bełko, czy trzecia droga to konfederosja dla liberałów nieco mniej konserwatywnych? No myślę, że w wielu miejscach mają zbieżne poglądy, zwłaszcza w tych przedsiębiorczo-podatkowych kwestiach, no nie? Dobrowolny ZUS, etc. Także tak, kochani, także tak, no. To był Jakub Żulczyk głosujący na trzecią drogę, to był lżejszy temat dzisiejszego poranka. Co my tam jeszcze mamy? mBank sobie zostawimy na jutro. Dobrze, słuchajcie, powoli, to jest 9:16, jeszcze przez kwadransik, wiecie co? Pora na muzykę. Kurwa, zdemonetyzujmy se streama piosenką, którą obiecałem wam przedwczoraj, piosenką, która jest trochę o ruchańsku, trochę disco polo, a trochę Depeche Mode, jak się wymawia Depeche Mode? Zastanawiałem się też, czy nie powinniśmy, bo tutaj piszecie o tej Żukowskiej i z Mazurkiem na kanale Zero. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego jutro na żywo o 20. To jest raz. A dwa, zastanawiam się, czy nie obejrzeć też na żywo, ale już mi się dzisiaj chyba nie będzie chciało, Tomasza Lisa, który zaprosił do programu typiarę z Konfederacji. Wczoraj leciało. Godzinny odcinek z Zajączkowską, czyli rzeczniczkę prasową Konfy, no nie? Myślę, że to może być ciekawa rozrywka. Myślę, że to może być ciekawsza rozmowa niż kiedy Lis gościł u Jaruzelskiej. Tak, muzyczka. W międzyczasie oczywiście, jak muzyczka będzie leciała, to ja się bardzo chętnie pointegruję z czatem. Słuchajcie, Opole 92, jedziemy. Piosenkę o Ruchańsku. Odczytałem z oczu twe marzenia. Jesteś płonącym ogniem, Palącą się pochodnią szczęścia.
Tylko ty i ja. Razem pod wodospadem marzeń. Kurwa, kocham to. Czy ona poprawi mi humor? Mam nadzieję. Mamy wrażeń, nie możemy grzeszyć więcej. Twoje myśli są szalone. Jak mi to wytłumaczysz? Twoje ciało całe płonie. A to do trzeciej drogi, mówi Michał Oleś. Jeszcze to moje doświadczenie z bańki mojego konserwatywnego miejsca pracy jest takie, że na trzecią drogę głosowali ludzie, którzy mają normalne, zdroworozsądkowe, przezroczyste poglądy. To prawda. Myślę, że to jest trochę tak, jak wcześniej ja mówiłem, że Platforma jest partią dla takich ludzi, którzy nie interesują się polityką, no nie? Bo nie interesują się polityką i nie mają właśnie określonych poglądów, czyli są zdroworozsądkowi i przezroczyści pod tym względem. I myślę, że trzecia droga do tego wszystkiego jest poza konfliktem PiS-PO w postrzeganiu tych ludzi, no nie? Mamy wrażeń, tak często się kochamy. Tak często Noc mnie spędzi. Przez tego Ziszka. bez naszych nocnych szaleństw. A jeszcze mam wysmarowanego maścią, jest śliski, nie mogę się podrapać. Tylko ty i ja. Razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja. Tej nocy setki mamy wrażeń. Zajączkowska miała swego czasu niesamowity występ muzyczny w jednym numerze typu patriotyczne rapsy, mówi Grzegorz Burtan. Przyda się na jutro, muszę znaleźć. Tylko ty i ja. Razem pod wodospadem marzeń. Ewa, z tym Marcinem Jaglarzem nawet byłem w kontakcie kiedyś, bo chyba jesteśmy znajomymi na fejsie. Chciałem robić z nim wywiad o historii zespołu Jantix. Razem pod wodospadem marzeń. Tej nocy setki mamy wrażeń. Tu, 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 tu. Więc tak, Michał Oleś, trzecia droga może faktycznie mieć taki obraz wśród ludzi tej partii, takiej właśnie zdroworozsądkowo przezroczystej. Ja pamiętam, że jak pracowałem kiedyś w takim miejscu, gdzie to była bardzo mała firma i bardzo często o kurwa, Emmet. Pamiętam, że oficjalny profil partii Korwin postanowił promować Zajączkowską jako milfa, a później przepraszali. Ja pierdolę. Poza tym ona wygląda na 20 lat, a nie 30. Nie wiem. Nieważne. Rozmawiałem z szefową w swojej pracy często o polityce. Szefową taką właścicielką firmy, no nie? Ona była w moim wieku w ogóle. I często naszym wspólnym tematem była polityka. I to było przed wyborami prezydenckimi, tak, przed prezydenckimi ostatnimi. I pamiętam, że ona będąc, myślę, że mogę ją sprofilować jako takiego wielkomiejską liberalną wyborczynię właśnie, która gdzieś się tak plasuje między lewicą a platformą. Wiecie, to są tego typu osoby, które lubią nazywać się lewakami, a potem głosują na liberałów, no nie? Na Platformę. I pamiętam, że dla niej właśnie bardzo kuszącą opcją był Szymon Hołownia. Mimo, że ona sama była niekościelna i wielkomiejska, no nie? Więc ten Szymon Hołownia właśnie jako jakiś taki spokojny kandydat spoza układu, zawsze się ludzie na to nabierają, kurwa. Przypominam, jaki numer wykręcił Cookies. Więc być może
być może powinniśmy się cieszyć z tego, że w następnych wyborach prezydenckich tego typu kandydatów ma być więcej, bo tego typu elektorat podzielą między siebie. Nie skupi się on na jednym Kukizie jak wtedy, tylko podzieli się między właśnie Gawryluk, między Stanowskiego. Być może Hołownia nadal będzie uważany za tego chłopa spoza. Wydaje mi się, że może tak być, bo to stanowisko marszałka trochę po to mu jest. Żeby pokazać się jako ten chłop z polityki, ale obok polityki, no nie? Już z polityki, ale spoza tego tak zwanego układu. Melvin, to Gawryluk to serio chce kandydować? Chyba bardziej Solosz chce, żeby ona kandydowała, niż ona chce. Bo to trochę chyba jest tak, że każde poważne medium polityczne musi mieć swojego kandydata. Opiniotwórczy kanał, program o charakterze egalitarnym Gilotyna wystawiłby Marysię Malczewską, ale Marysia jest za młoda i nie ma biernego prawa wyborczego, więc kurwa znowu wszystko będę musiał robić sam. Jak stary nie zrobi, to nikt nie zrobi, kurwa. Fruktoza, Aurea akurat dzisiaj mam awarię VPN-a i w robocie nie ma co robić. Gratuluję, szanuję i cieszę się razem z tobą. Ewa, w 91 nakładem wytwórni Starling wydali swój debiutancki album pod tytułem Sceny z XX wieku. W 92 premierę miała ich druga płyta Atlantyda. Tak, i wystąpili w Opolu, z czego właśnie był ten występ, który oglądaliśmy. Melvin, rozumiem, że te lewaki, co dziś się obiadają pączkami, od jutra rozpoczynają 40-dniowy post poprzedzający zmartwychwstanie Pana. Oj Melvin, daj ludziom żyć. Daj ludziom żyć. Jedyne kurwa pozytywne święto w Polsce, które nie ma martyrologiczno-religijno-męczeńskich konotacji. Daj ludziom żyć. Daj ludziom żyć. Czy zabraniasz też ateistom obchodzić święta Bożego Narodzenia? Emmet, pamiętam, że to już czytałem. Ewa, z innej beczki, Jasna 10, Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej. Straciłem tutaj kontekst. Grzegorz Burtan, problem w tym, że Zajączkowska bardzo skutecznie usunęła wszystkie kopie z netu, ale poszukam jeszcze. Kurwa, jakby się udało znaleźć, byłoby super. Byłoby super. Właśnie tutaj MG dodaje, czy ktoś jeszcze pamięta słynną patriotyczną piosenkę Zajączkowskiej, która była tak bekowa, że pod presją śmiechu, także ze strony konfiarzy, została usunięta. Twaszkie to jest partia dla normalnych chłopów, zwyczajnych, takich pracowitych, normalnych, takich, którzy nie boją się pracy, mają normalne poglądy. Tak, widziałem tego mema ostatnio, bardzo ładny, z Mariuszem Pudzianowskim. Uwaga, lewacki bełkot. Czemu my na lewicy nie mamy swoich wersji Korwinów, co działają jako okno Overtona i gadają głupoty, aby szokować, przez to wystawiając ludzi na mniej radykalne postulaty lewicy, tej właściwej. Grzegorz Burtan donosi, że numer Zajączkowskiej nazywał się Serce Dumne. Trzeba będzie poszukać. Ewa, smacznych faworków. W środę walentynki i popielec są jedzone. Bardzo dobrze. Grzegorz Burtan jeszcze dodaje, że Zajączkowska jest znana z tego, że oczywiście szerzy te konserwatywne bzdury, a miała nieślubne dziecko. Czyli klasyczny konserwatyzm. Klasyczny konserwatyzm. Twaszkie. Hołownia jest z tej dobrej polityki, takiej bio. Gdyby był w markecie, to na dziale ze zdrową żywnością, bez kitu. Melvin, jakbyś kandydował, to bym się przemógł i poszedłbym zagłosować. Dziękuję, to bardzo miłe. Panki. Ludzie, co wierzą w merytokrację kapitalizmu, to często wierzą, że polityka to jest brudna, niepotrzebna i wszystko można na spokojnie, technokratycznie. To jest trochę tak jak Katarzyna Dowbor. O, MG mówi, że na kanale Gromoty jest ta piosenka Zajączkowskiej. Dobrze, znajdziemy. Łukasz, powodzenia tam. To trochę jak Katarzyna Dowbor, jak ją zapytali o ten flipping i powiedzieli, że to jest szkodliwe, to właśnie oprócz tego, że porównała to do rynku warzywnego,
to jeszcze powiedziała, że no ja tam nie wiem, ja to się nie znam na tym wszystkim, ale ja to wiem, że wina polityków, bo politycy źli, do widzenia. I wiecie, no tak, tego typu osoby, czyli celebryci, mogą sobie pozwolić na szerzenie takich opinii, że politycy są źli i koniec dyskusji. Myślę, że dla nas jako szaraczków na rękę jest raczej zagłębianie się nieco dalej. Drakana, drugi miesiąc wspierający na YouTubie, dziękuję. Adam Kościelak, dzień dobry. Adam Kościelak mówi, że pytanie, które wczoraj rozkminiliśmy na streamie, druga tura, Hołownia versus Stanowski, na kogo głosujesz? A muszę? Mogę nie iść? Bo... I pytanie pomocnicze, czy mam przy sobie tępą brzytwę? Bo jeśli tak, jeśli mogę nie iść i mam przy sobie tępą brzytwę, to kastruję się tępą brzytwą. Ej, słuchajcie, mam ochotę jeszcze na koniec znaleźć tę piosenkę Zajączkowskiej. Pa, 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 pa. Muszę głosować, nie mam tępej brzytwy? Kurwa, kurde, to też zależy, czego bym się dowiedział o Stanowskim podczas kampanii. Bo dowiedziałbym się, czy jest bardziej kościółkowy niż Hołownia, czy mniej. Czy tak samo. Gdyby okazało się, że jest mniej kościółkowy niż Hołownia, no to bym zagłosował na Stanowskiego. Ale gdyby nie było różnicy w kościółkowości i konserwatyzmie, to bym zagłosował na Hołownię. No właśnie, Adam Kościelak, moja odpowiedź to był Stanowski, bo nie jest aż tak w kieszeni kościoła. No, generalnie tak. Chyba, żebym się dowiedział właśnie w czasie kampanii, że pod tym względem to bez różnicy. Usagi, jak lubisz Żiżka, to musisz kiedyś zaprosić Andrzeja Ledera do programu. Marysia, w marcu jadę do Warszawy, jak się przygotować na to? Nie da się. Dobra, czekajcie, ja chcę znaleźć tę Zajączkowską na kanale Gromoty. Odkryłem moje sny. Jest i to od razu wpisałem Gromota i cyk, jest sekcja W Zajączkowska. Ty, ja to znam, tylko nie wiedziałem, że to jest ona. Bo ja to kojarzę ten teledysk. O kurwa. O kurwa, ty. O kurwa. Jedziemy z tym. Avatar DM, mam dziś pechę do żubra. Czemu? Czyżbym przegapił jakieś twoje komenty? Avatar DM, jakiś rap jakiejś Zajączkowej wrzuciłem na Discorda. Daj mi znać, czy to jest to. Tak, znam to. Polska. Aha, to nie ma teledysku. Ojczyzna jest jak twoja matka. Okaż mi szacunek, dumny bądź. Nie, bez teledysku to nie chcę. To nie to samo. I co, będziemy siedzieć, tak? Avatar DM, a może w twojej wersji był teledysk? Był teledysk w twojej wersji? Bo ja bym chciał teledysk, a nie tak. Co będziemy robili bez teledysku podczas piosenki? Tak moglibyśmy sobie poglądać, jak chodzą i rapują. Jak chodzą i rapują. Typowo polski entuzjazm na twarzy tej pani. To jest zaduma. Czekajcie, zerknę w ten Discord, zobaczymy. Nie, to jest to samo, to jest kanał Gromoty, no. O kurde, Wójczak co wrzucił na Discorda testowanie sali. Nie pokażę wam, bo za duże grzebania i musiałbym przestawić się na streamowanie pełnego ekranu albo okna Discorda, a nie chce mi się tego robić. Zrób taniec do tej piosenki. Jest za wolna.
Jest za wolna, a poza tym boli mnie głowa i zasycha mi w gardle, za mało piję wody. Dobra, chuj, niech leci. Ojczyzna jest jak twoja matka. Okaż jej szacunek, dumny bądź. Gosia, który dworzec jest Dmowskiego teraz? Urodziłem się w tym kraju, tutaj żyję i tu umrę. I choć nie jest tu jak w raju, to i tak me serce dumne. Ze stron pięknej historii, spisanej wieki całe. Może bym techno z tego zrobił. Drążącej skałę, honoru naszych przodków, walczących o jej wolność. My żyjemy w piekła środków. Warszawa Wschodnia? Mieć nie wolno. Wielka Polska, to było ich marzenie. Temu chcieli sprostać, gdy szli jak na stracenie. Na jeźdźców się nie wali, bronili. Nudny ten rap. Bez teledysku. Gdy tylko wybił dzwon. Miłość do ojczyzny jest tu naszym prawem. I drugiego mężczyzny. Bo bitwy toczy krwawe, jak Grunwald, jak Wisła, jak obrona Warszawy. To nasza jest spuścizna, to dla tej wspólnej sprawy. Spuścizna, straszne słowo, co? Powstańcy wyklęci, wszyscy żołnierze nieznani. Emet, myślę, że jedno i drugie. Jest jak twoja matka. Okaż jej szacunek, dumny bądź. Ej, ostatnio Imperator Mrówek pokazał mi narzędzie, które pozwala z wykorzystaniem AI łatwo wyciągać wokal z utworów albo a cappellę z utworów i myślę, że to otwiera nowe możliwości producenckie przede mną. Nie znam polskiego słowa surge. Ojczyzna jest jak moja matka, ewidentnie nie poświęcała mi dostatecznej uwagi. Burn! Skwara. Bardzo, bardzo dobre. Dobrze, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Zawijamy pizdeczkę do... Zawijamy pizdeczkę do domu. Napiszcie mi w komentarzu komentarz o treści Ojczyzna jest jak twoja matka, okaż jej szacunek, dumny bądź. Myślę, że to będzie komentarz na dzisiaj. Pamiętajcie, że... No i czemu nie do 10? Bo obawiam się, że jutro możemy postreamować dłużej nieco. Bo jutro nie wiem, czy sobie kurde nie zostaniemy do oglądania Sejmu, no nie? Nie wiem, czy jutro nie zostaniemy do oglądania Sejmu. Nie obiecuję, bo ja taki nie jestem, żeby obiecywać rzeczy, bo wiecie, różnie może być. Ale tak. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o komentarzu o treści Ojczyzna jest jak twoja matka, okaż jej szacunek, dumny bądź. Aleksandra Szelkiewicz, ale ja nie chcę oglądać tych pato ustaw. No, ale to nie będzie obowiązku, bo to będzie i tak po 10, no nie? Więc tak. Radosław, powodzenia tam w górach. Voyager, tak, to ta typiara od norek ostatnio ono właśnie oto Inbi w telewizorku i w parlamencie. Dobrze, kochani, tak. I pamiętajcie, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym bezpośrednio na YouTubie albo na patronite.pl/gilotyna albo na patreon.com/gilotyna. Zwłaszcza jeśli macie ochotę zostać czytelnikami komiksu Gilotyna Tylko Czułość. Polecam komiks Gilotyna Tylko Czułość, tym bardziej, że chciałbym narysować nowy komiks, a nie mam ostatnio głowy zupełnie do rysowania. I tak, i do robienia tego typu rzeczy. Więc zapraszam. I co? Widzimy się jutro. Jak to mówią normalne chłopy o normalnych poglądach, no samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi, słuchajcie, nic się samo nie zrobi. Także... I co? I chciałem powiedzieć jeszcze,
Dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję za obecność. Dziękuję za obecność. Elo, szka. Do jutra. Siema Piotr Bizon, dzień dobry i do widzenia. Trzymajcie się ciepło w tej Polsce. Słuchajcie, prawie już wiosna. Elo.